Dzień dobry, kochani. Witajcie, Joanna Radwan, wielkie tak. Dostałam przekaz, żeby usiąść i powiedzieć kilka słów o duszy, o duszowości. Z takim troszkę poczuciem humoru, z żartem, z radością. Duszka się śmieje, nazywa mnie duszomówcą. Lubię tę przestrzeń, lubię przestrzeń przebywania z duszą. Lubię tą radość, ten żart, który jest taki potrzebny, tą równowagę w tym wszystkim, pomiędzy tym, co trudne, a tym, co radosne. Jak te momenty jednoczą się ze sobą, jak się przeplatają ze sobą. Dużo ludzi pyta mnie, jak skontaktować się ze swoją duszą, jak ją poczuć, jak ją zrozumieć, jak ją odkryć. Tak jak się to u mnie zadziewało się to bardzo intuicyjnie. Moja podróż z duszą, budowana już wiele lat, zadziewała się od takich małych momentów, małych rzeczy, które po prostu robiłam dla niej. Czy to pracowałam z ciałem, wchodziłam w etapy zdrowego odżywiania, dbania o kondycję, to też było dla duszy. Czy to pracowałam z umysłem, czytałam mądre książki, uczyłam się siebie, uczyłam się rozpoznawać swoje przekonania, swoje myśli, swój system, jak pracuje. Czy to pisałam dziennik, zapisywałam notatki, które się pojawiały we mnie, myśli. Jednak prawdziwy przełom, który doświadczyłam, będąc na swojej własnej osobistej podróży, pojawił się wtedy, kiedy spotkałam się z tym, co jest bolesne, z tym, co jest trudne, z tym, co nazywamy przeszłością. Wtedy nastąpił prawdziwy przełom w moim życiu. Wtedy poczułam głęboko w sercu, czym jest kontakt z duszą. W momencie, kiedy mój świat się rozsypał i spotkałam się z głębokimi traumami z dzieciństwa, wtedy moja dusza była przy mnie. Było to takie silne odczucie zjednoczenia się ze sobą, jakiego doświadczyłam, które już później towarzyszyło mi w dalszej podróży. Czasem było słabsze, ale to tylko było moje złudzenie, że tego połączenia nie ma, bo ta podróż człowieka w jakiś sposób trwa i tak ciekawie nas prowadzi. Więc chcę teraz zwrócić swoją uwagę, kiedy masz pytanie odnośnie duszy, kiedy jej nie słyszysz, kiedy za nią tęsknisz, kiedy chcesz ją poczuć. Zadaj jej pytanie, zadaj sobie pytanie. Gdzie jesteś? Jak mogę Cię rozpoznać? W jakich miejscach się ukryłeś? Gdzie jeszcze mam zajrzeć? I z takiego poziomu dorosłego rodzica, który opiekuje się sobą w tej podróży, z tego poziomu sięgnij, tego, co Ci się objawi, kiedy zadasz sobie szczerze w sercu takie właśnie pytanie do siebie, do swojego serca. Wtedy otworzy Ci się wachlarz możliwości. A kiedy nie wiesz i naprawdę jest tak dużo nakładek, nie potrafisz rozpoznać, to miej w sobie odwagę, żeby poprosić o pomoc. Pójść do kogoś, kto wskaże Ci po prostu kierunek, którym Ty masz podążać. Kierunek, który jest do Twojego serca, prosto do Twojej duszy, do tej cząsteczki Boga w Tobie, którą nosisz
nieustannie ze sobą od rana do wieczora, całą noc, z każdym oddechem, z każdym działaniem, z każdą aktywnością, we wszystkich tak zwanych potknięciach, porażkach, w tym co dobre, w tym co złe, w tym co trudne i w tym co łatwe. Cały czas nosisz tą cząsteczkę w sobie. Ale to, co się teraz dzieje na planecie, to się nazywa przebudzenie. Czyli to, co jest już w nas, co do nas należy, po prostu się przebudza w nas. Ta energia światła, wysokich wibracji, połączenia się ze swoją kosmiczną naturą, przebudza się teraz w nas. To się właśnie dzieje na naszej planecie na dużą skalę. I jest coraz bardziej odczuwalne. Niezależnie na jakim etapie jesteś ze swoją własną podróżą, czujesz to na różnym poziomie, odczuwa się to. I ludzie korzystają też z różnych słów i nazywają to, co się dzieje, na swój własny sposób. To jest w porządku. Uczymy się tutaj układać się ze sobą, ze swoją własną energią, zrozumieć proces, w jakim bierzemy udział, na swój własny sposób. No więc ta energia, te kody światła, które są w nas zapisane w naszej energetyce, w energetyce naszej duszy, one się po prostu teraz aktywują, rozświetlają. I to powoduje poszukiwania. To powoduje kwestionowanie naszego dotychczasowego życia. To powoduje nasze skierowanie się do czegoś, co nie znamy, do naszego świata wewnętrznego, którego być może jeszcze tak nie znamy. Odkrywamy, zagłębiamy się w niego coraz bardziej i bardziej. Bardziej świadomie, mniej świadomie. Więc ta energia, która teraz jest na Ziemi, wspiera nas, dopinguje nas i każdego dnia kibicuje naszej podróży. Niezależnie od tego, jak myślimy, że miałaby ona przebiegać i wyglądać. Oczyszcza nas ze wszystkich przekonań, pomysłów, idei, które nosiliśmy w sobie, po to, żebyśmy mogli być w tym momencie zjednoczeni ze sobą, po to, żebyśmy mogli skorzystać z tych wysokich wibracji, podpiąć się pod nie, skorzystać z potencjału naszej duszy, który jest po prostu dostępny. I możemy z niego skorzystać z łatwością i z lekkością, nie omijając tego, co trudne i ciężkie. Bo droga osoby wrażliwej, przebudzonej wygląda trochę inaczej. Nie mówię, że lepiej czy gorzej, po prostu inaczej. To jest moja osobista podróż, jak ja jej doświadczałam. Więc dla mnie przebudzenie nie było łatwym procesem. Było budujące, dlatego że dusza przychodziła do mnie i pokazywała mi to, kim jestem, pokazywała mi moją podróż, gdzie mnie prowadzi. To dawało mi siłę do tego, żeby iść dalej, żeby spotykać się z tym, co życie dalej pokazuje mi na swojej ścieżce. To dawało mi siłę, żeby wstawać każdego dnia, wykonywać czynności, które mam do zrobienia i stawiać się dla siebie. I tak już przez długie lata to działo się we mnie, ten proces przebudzenia się dla duszy. Dla tego głosu, którego Ty teraz słyszysz. To wszystko działo się po to, żebym mogła teraz mówić te słowa. Żebym mogła zaufać temu, co się we mnie zadziewa. Zaufać się wizjom, które przedstawia mi moja dusza. I wejść w tę energię, nauczyć się nią zarządzać i nauczyć się z niej korzystać.
po to, żeby służyć duszy i światu w procesie, który nazywamy przebudzeniem. Więc tak wyglądał kawałek mojej podróży. A to, jak będzie wyglądała Twoja podróż, zależy od Ciebie. Zapewniam Cię, że nie jesteś w tym sam, dlatego że wszystko, co tutaj się zadziewa, każdy proces, jaki przechodzi jedna dusza, dotyka wszystkich, bo jesteśmy połączeni nieustannie tą siecią miłości, przebudzenia, światła. Więc wszystko, czego się dotkniemy, dotyka drugiej istoty. Naszym wyborem jest skierować naszą energię w tym kierunku, który nam służy, który służy ludzkości, który służy naszemu szczęściu. W pewnym momencie zaczynamy rozpoznawać, że nasze życie jest służbą samemu sobie. I to połączenie ze sobą, ta jedność ze swoją prawdą jest niesamowitą przygodą. Ten proces wybudzania się i naszej przemiany jest absolutnie niezwykły. I on zadziewa się w Tobie teraz. Jeśli mnie słuchasz, to prawdopodobnie jest tak, że Twoja dusza już tutaj zbudowała sobie poprzez swoją podróż wcieleń, podróż doświadczeń, jakie zebrała do tej pory. Zbudowała sobie już tutaj ścieżki, którymi teraz Ty podążasz. Więc zbudowała sobie tutaj potencjały, do których Ciebie teraz zaprasza. To jest Twoja praca. Więc teraz jak najbardziej jesteś z otwartymi ramionami witany i zapraszany do tych miejsc, które sobie już wypracowałaś tutaj, duszko, żeby w nie wejść i żeby z nich skorzystać, żeby dobrze się tam poczuć, czuć się tak pewnie. Poszukiwania są tak naprawdę pamięcią, budzeniem się do pamięci, którą mamy. Ta pamięć jest w nas zapisana. Pamięć naszej podróży, tego, co doświadczaliśmy. Wybudzamy się do tego dzień po dniu. Wchodzimy w te potencjały, w tę energię. A podróż człowieka tutaj też ma cudowny i piękny sens. I jest jedyna i niepowtarzalna. Czasami to tak może górnolotnie brzmieć, jak sama siebie słucham. To brzmi tak, jakby to były jakieś poematy. Ale to są poematy z mojego serca. Rzeczywiście mam taki talent do tego, żeby przekazywać treści, które we mnie się zadziewają słowem. No więc tak to jest. Więc duszko, wypracowałaś sobie tutaj swoją ścieżkę i teraz w nią po prostu się wpasowywujesz, wchodzisz w to. Wchodzisz w rozpoznawanie swoich talentów, te, które już znasz, wiesz, w te ścieżki, które są dla Ciebie dobre, jeśli tak wybierasz. Bo skoro tak łatwo się poruszasz w pewnych obszarach, skoro coś jest już tak znane, to już jest wypracowane. I to nam sprzyja, to buduje nasz potencjał, korzystamy z tych naszych talentów, które znamy, które nam służą, które nam pomagają. Ale kiedy dochodzi do tego głos duszy, kiedy dochodzi do tego służenie światu, dochodzą do tego też inne historie, czyli nasz bagaż też z tej drugiej strony, wtedy ta podróż może wydawać się taka troszkę trudniejsza, może być w niej mniej uśmiechu, może nam się wydawać, że miało być tak kolorowo, a nie jest, bo dusza pamięta te wysokie stany, a tu się okazuje, że nie jest.
ale tylko po to, żeby rozpoznać to, czym naprawdę jest to trudne, żeby się spotkać z tym i zrozumieć cel tej podróży, w jakiej bierzesz udział, żeby zanurzyć się głęboko w swoim sercu i poczuć siebie na nowo. No więc poprzez spotkanie z tym, co się pokazuje w nas, na naszej drodze w rozpoznawaniu siebie każdego dnia, otwierają się nam drogi do wyższych wymiarów, do naszej duszy. Ale tym samym nie zapominamy, że jesteśmy tutaj człowiekiem, że mamy tutaj swoją drogę człowieczeństwa. I to jest prawdziwa rozkosz rozpoznania siebie w życiu, bycia sobą i cieszenia się tym życiem. Tak jak ja to czuję i moja perspektywa z mojej osobistej podróży jest taka, że mamy tutaj lądować na ziemi, mamy tutaj wcielać się w ciało absolutnie i całkowicie i pozwolić duszy na to, żeby pracowała przez nas, odkrywać swoją drogę. Więc tak to czuję przekaz z tu i teraz, z tego, co się dzieje, jak czuję rzeczywistość, jak widzę świat, jak zawsze widziałam świat, a teraz o tym mówię na głos. Teraz mogę się tym dzielić. A Ty teraz możesz z tego skorzystać. Ponieważ dusza przyszła tutaj, aby ewoluować, żeby pomóc jej w tym procesie, potrzebujemy sięgnąć takich miejsc, które są dla nas wymagające, które nazywamy trudnymi, czyli skorzystać z potencjału duszy, ale jednocześnie przekroczyć pewne ograniczenia, które sobie tutaj zbudowaliśmy. Na tym polega nasza podróż. To jest ciekawe, ale bez tego nie byłoby tej całej układanki. To wszystko tak cudownie się ze sobą łączy. Więc piękna duszko, gratulacje. Jesteś na ziemi. Przebrnęłaś przez to wszystko, żeby się tutaj dostać, żeby się obudzić do tego, kim jesteś naprawdę. Żeby uśmiechać się do siebie każdego dnia, żeby kochać, żeby radować się tym życiem, żeby pielęgnować to życie, tak jak czujesz, żeby wchodzić na te ścieżki, które już tutaj sobie zbudowałaś. Tak, to jest Twój czas, to jest Twój czas. Dziękuję za to spotkanie. Trzymaj się ciepło. Pa, pa.